Dzień dobry kochani, witajcie. Witam. Razem ze mną jest gość specjalny, bo jak się okazuje w tej rodzinie nie tylko ja chcę być w internecie. Również moja mama. Oczywiście moja mama została dzisiaj zaproszona do tego, żeby nam opowiedzieć, co tutaj się dzieje w ogrodzie. No bo warto wspomnieć, że to jest ogród twój, no i twojego męża. Oczywiście. Czyli mojego taty. Także to oczywiste, że nie tylko ja tutaj powinnam się wypowiadać, no bo ty wiesz na ten temat więcej. Tak. Także kochani, dzisiaj zapraszam Was na podróż po ogrodzie moich rodziców, gdzie będzie Was oprowadzała połowa siły tutaj twórczej, połowa siły sprawczej i mam nadzieję, że nam poopowiadasz o roślinach. Tak, która robi tą lekką robotę, a natomiast do cięższych prac jest mój małżonek. Oczywiście, no bo pomimo tego, że tutaj Jerzego nie ma, no to on oczywiście lwią część pracy tutaj wykonuje, najtrudniejszą, na wysokości, z ostrymi narzędziami, więc zdecydowanie... Pod powierzchnią. Pod powierzchnią czasami, tak. No tak, jak te beczki wkopywał. Tak. Kopanie dołków. Na deszczówkę, tak. Więc oczywiście, no tutaj jest praca czworga rąk. Tak. A czasami i gai, dlatego że była taka sytuacja kiedyś, że mój mąż zrobił piękną, wspaniałą rabatę, tak, czekał aż wrócę z pracy, no pokazał mi ją, była naprawdę śliczna, tak, zdjęcia zasadził wysłał, tak? Różne krzaki i tak dalej, no po czym mieliśmy małego pieska, znaczy to nie była mała, ale szczeniaczek, tak, ale dosyć duży, bo to jest labrador, tak. Tak. Więc no minął a wiadomo, że ona uczestniczyła cały dzień przy tworzeniu tej rabaty, tak, więc przyglądała się, no leżała, pomagała, leżąc i obserwując, po czym następnego dnia udaliśmy się we dwoje do pracy, tak? No przychodzimy po południu, rabata jest cała przekopana, rośliny są oddzielnie, agrowłóknina, wszystko wykopane, co prawda później ją i tak już z ogrodu wyrzuciłam, pozbyłam się z całego ogrodu i teraz nigdzie nie ma agrowłókniny, ale zrobiła z tą rabatą porządek. No stwierdziliśmy, że skoro pan kopał, no to ona też chciała coś poprawić, więc przekopała po swojemu. Może myślała, że jest niedokończone. Tak, ale były Poszliście do pracy i nie dokończyliście. Tak, ale były takie sytuacje, że na przykład jak ona była jeszcze szczeniakiem, ale takim większym już, jak kupowałam jakieś nowe rośliny i posadziłam sobie, pojechałam na rower zadowolona, bo mówię, mogę się zrelaksować dodatkowo jeszcze. Po pracy? Tak, i zrobię jeszcze kilka kilometrów na rowerze, pojechałam, wracam, wszystkie rośliny wykopane, każda w innej części ogrodu, nawet potrafiła wiklinowe płotki i tak samo zębami poprzegryzać, przearanżowała. Tak. Ale teraz już tak nie robi, teraz jedynie kopie duże doły, które po metrze, ale takie w swoich miejscach, że wiemy, że tam kopie, więc tam nie sadzimy roślin. Tam po prostu chłodzi się, jak jest za gorąco. No bo kiedyś chciała Wam przedstawić swoje pomysły, zobaczyła, że jednak to nie działa i sobie odpuściła, skoro macie po inny prostu plan. Tak, jest teraz już zmęczona życiem trochę. Myśli, niech pracuje, niech oni pracują, niech kopią, ja będę tylko obserwować i na spacery chodzić. No i prawda też jest taka, że Gaja chodzi za człowiekiem krok w krok. Tak. Jeszcze teraz na mnie patrzy, potwierdzasz. Rzeczywiście, naprawdę, Gaja chodzi w krok za człowiekiem, ale chyba pieski tak mają po prostu. Tak mają. Dobrze, kochani, po tej anegdocie idziemy do ogrodu, zapraszamy Was na spacer. Serdecznie. Chodźcie z nami. Jesteśmy teraz na takim północnym wschodzie z przodu domu, no i przyszliśmy tutaj dlatego, że tu jest ulubiona rabata Jadzi, więc Jadziu, powiedz nam, co tutaj się dzieje. Ulubiona rabata, dlatego że jest bezobsługowa, nie potrzeba nic robić, tylko wiosną są ścinane rozchodniki i ścinane hortensje i trawy, czyli 3 rośliny, które tu występują, są ścinane i później, można powiedzieć, dopiero za rok, na kolejną wiosnę robię coś z tą rabatą, czyli znowu ścinam, podsypuję korę i poza tym nic, więc rabata jest po prostu cudowna. Rabata dla każdego, bo tutaj też są rośliny, które by sobie poradziły na południu, prawda? No bo też rozchodniki na słońcu się nadadzą, hortensje się nadadzą na słońce, trawy też się nadadzą na słońce, więc to też jest taka rabata, którą można gdzieś powtarzać, gdzieś indziej. Tak, także planuję tą rabatę, jak gdyby powtórzyć ją w innych partiach ogrodu, dlatego żeby nie marnować czasu, można powiedzieć, no może nie marnowanie czasu, bo wiadomo, że człowiek odpoczywa przy tym ogrodzie, ale chcę też no to mieć też jest bardzo dużo pracy. Tak, chcę mieć czas, a brakuje mi tego czasu, także rabaty troszeczkę niektóre są takie niedopieszczone,
bo z braku czasu, tak? Te kwiaty rozchodników bardzo ładnie korelują nam z kwiatostanem hortensji. Pomimo tego, że to są dwa w ogóle inne gatunki roślin, to tutaj mamy takie też prawie takie półkoliste i tutaj też mamy te półkoliste kwiatostany i te rozchodniki będą nam na różowo kwitły, tak? Taki ciemny będzie róż. One nieraz w zależności od roku, ale czasami jest tak, że całkowicie nie rozkwitają, zasuszają się nieraz w tej początkowej takiej fazie kwitnienia i koloru, ale zostawiane są na zimę. Ja lubię, jak właśnie są oszronione, jak ten śnieżek na nich leży, bo one są zasuszone i po prostu też ogród zimą ładnie wygląda. Ona jest po prostu no, tak prosta w utrzymaniu i jeszcze w ogóle jak ta trawa niedługo zacznie kwitnąć, ona ma takie piękne pióropusze, kłosy. Ona ma te wielkie kłosy. Tutaj już widać, już zaczynają, już prawie chce wyjść, no co jest po prostu... Przecudna jest ta trawa. A kiedy ona będzie miała te pióropusze już? No myślę, że za jakieś 2 tygodnie już będzie w pełni taka. No, także jest prześliczna. Ta rabata podlewana jest no parę razy, można powiedzieć, na sezon, tak? Ja stawiam na rośliny, które nie wymagają za dużo podlewania, no bo wiadomo, z racji oszczędzania wody, tak? Najbardziej wspomagam hortensje, bo hortensje to można powiedzieć, no one łakną tej wody i są takie piusy porządne jednak. Tak? A no też warto powiedzieć, że hortensji masz... Setka już będzie? Nie. Mam pewnie z 80. Przebija mi moja siostrzenica Aga, która ma ich ponad 100. I za każdym razem, jak ja mówię, gdzie ty jeszcze je sadzisz? Przecież nie masz miejsca. Ona, ciocia, u ciebie by się znalazło, u mnie też jest. Chociaż ma działkę połowę mniejszą. Więc u mnie można by było to jest jeszcze... inna matematyka w takich przypadkach. Więc myślę, że jeszcze drugie tyle by się też zmieściło pewnie. Minęliśmy tak bez słowa ten szpaler pięknych hortensji, przeplatanych klonami, jak rozumiem, takich szczepionych na pniu. Na dole są żurawki, tam z tyłu jeszcze dosadziłam sobie hortensję tą pnącą, tak, też jest piękna, tylko teraz wiadomo, że już jest koniec lata, więc ona kwitła 2 miesiące temu, na biało była prześliczna, tak, czmielina na siatce, no i tam z tyłu też właśnie to do przesadzenia, z tyłu są wszędzie funkie, których w ogóle nie widać, bo hortensje zasłoniły. Tu są funkie? Tak, z tyłu. O, to nawet ja ich nie widziałam, a myślałam, że znam ten ogród. I myślę, że muszę troszeczkę tą rabatę zmodyfikować jednak, coś przesadzać. Ale to już chyba na wiosnę, prawda? Ale to tak, na wiosnę, na razie nie ruszam. Tutaj jest moja ulubiona hortensja Annabelle, ma już kilka lat, myślę, że pewnie z 6 albo 7. No po prostu kwiatostany, no są ogromne. Moja ręka, myślę, że ze 3 tak jakbym położyła, no jest przecudna. No oczywiście pewnie dlatego, że obcinała wszystkie hortensje w tym roku moja córeczka. Więc zrobiła to profesjonalnie, więc... Bez tego by taka nie urosła. Oczywiście, że tak. Odwdzięczyły się kwiaty, ale no jest... Ale niezwykłe są, to jest naprawdę niebywałe. One są... Nie wiem, czy kamera to oddaje, ale musicie uwierzyć, że te anabelki, te kwiatostany są ogromne. Tak samo jak i liście, prawda? Więc w ogóle ta... hortensja jest dla gigantomaniaków. Tak, dla gigantomaniaków. Ona troszkę się pokłada. Ja raczej tak nie obowiązuję za dużo. Wszystko jest naturalistycznie. Będzie leżało, to będzie leżało. Trudno, czasami coś tam, jakiś palik wbije. Są te takie obręcze, może kupimy, wiesz, po sezonie może będą taniej na przykład. No może zobaczymy. Tak, no właśnie. To się wiąże z dużą ilością wszystko pracy, a ja staram się mieć taki ogród, żeby poświęcać tej pracy jak najmniej, chociaż no wiadomo, że człowiek nie uniknie tego. Bardziej się cieszyć ogrodem, patrzeć, chodzić, spacerować. Ja codziennie rano chodzę z kawką, spaceruję, oglądam, chociaż mój małżonek twierdzi, że przecież nic przez noc się nie zmieniło i na drugi dzień jest to samo. W tym roku szukałyśmy funki, prawda? Tak. Odgarniałyśmy, chodziliśmy po całym podwórku, szukałyśmy kilkudziesięciu funki i znalazłyśmy wtedy. Ale były też takie sytuacje, że po prostu nie pamiętałam w tamtym roku, jakby to wyglądało, tak, jak było posadzone i zdarzało się tak, że na przykład rozchodniki posadziłam na funkie, tak? Więc no chciałam chyba, żeby były na piętrze. Dwupiętrowe, tak. Ale tutaj też mam wspaniałą hortensję, która po prostu ma, nie wiem jaki to jest zapach, waniliowy czy jakiś. A pokaż. Po prostu tak przepięknie pachnie. Po niej jak się przechodzi, to czuć ten zapach. Pięknie, domagam się perfum o zapachu tej hortensji. Ona ma już pewnie ze 2,5 metra. Nie wiem jak się nazywa, piłkowa czy jakaś. Nie chcę tutaj mylić widzów, bo naprawdę nie pamiętam. Kupiłam, posadziłam. Urosła, tak, dbam o nią, jest naprawdę prześliczna. Ale są, mamo, hortensje, które rosną chyba z natury niższe i z natury wyższe. Nie, no tak, oczywiście. Jest coś takiego, tak? Tak, nie. Sama Klaudusia osobiście sadziła hortensję tutaj, O, sama Klaudusia coś sadziła. Co ja sadziłam, mamo? Ze mną. Bardzo możliwe. Sadziłyśmy tutaj szpaler hortensji, było ich bodajże chyba 6 czy 7, wypadły mi 2.
i były jednakowo, można powiedzieć, sadzonki jednakowej wielkości, tak. I teraz sami zobaczcie. Hortensja, która no widocznie tu jej bardziej pasuje, no nie wiem, w tym miejsce jest ogromna, to jest jeden egzemplarz, jedna sadzonka, tak? A jest ogromna, ta jest już troszkę mniejsza, trzecia już inaczej wygląda, tak? Więc pomimo wszystko, że były I to były takie same sadzonki? Tak, to jednak no z miejscem... A ta, która się położyła, to też jest ta sama? Ta sama, tak. No to zobaczcie, Także to jest zabawne. Kwestia może też cięcia, może kwestia, że tam może bardziej no, pasuje też miejsce. No ziemia, wiatrów tak, też... ziemia ta sama, więc no różnie. Jak coś nie będzie pasować, no przesadzamy w inne miejsce. Może to być. Też jest tak, organizm, tak. prawda? A tutaj jest nowa rabata, którą stworzyłam w tym roku, tak, bo chciałam, żeby mi, jak siedzimy na tarasie, żeby powiewały trawy, tak, żeby było słychać szum tych traw, więc posadziłam trawy, posadziłam zebrinę, tak, tutaj miskanta olbrzymiego, tutaj też jest zebrina. W poprzednim filmie tutaj były chyba pęcherzyce, tak? Pęcherzyce były, tak, ale z pęcherznicami było dużo roboty, bo cały czas było je trzeba ciąć, one na praktycznie piękny szpaler tworzyły, ale stwierdziłam, że no, trzeba coś zmienić. Może za 2 lata zmienię znowu na coś innego, ale teraz... Na pęcherznicę. Teraz postawiłam na trawy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Bardzo uspokajający dźwięk, jak szumią, no i one też są o tyle wdzięczne, że one są bardzo dekoracyjne, właściwie odkąd rosną, bo nawet później jak są te pióropusze zaschnięte, to nadal są piękne. Tak, tylko tyle, że no trzeba poczekać, bo wiadomo, trawy późno wychodzą, tak? Czyli no można tak, powiedzieć, że tak, czerwiec, tak? Początek czerwca zaczynają, więc no troszeczkę jest łysawo, ale to nie przeszkadza. Ale później już nie ale jest. Później tak. Więc... No i pod spodem oczywiście mamy bardzo dużo funki, prawda? Tak, no teraz już przekwitają, dlatego że no już jest koniec sierpnia, więc te kolory nie są takie jak po prostu... Półtora miesiąca nawet temu, tak? No to tak, jest zupełnie co innego. Już widać, że wszystko się zaczyna suszyć. Hibiskusy też uwielbiam, są przecudne. Posadziłam je trochę tak gęsto, można powiedzieć, bo tutaj za hibiskusem jest znowu hortensja. Tak, tak widzimy ją. Są tuje, tak? I troszeczkę one jak gdyby wychylają się, chcą trochę użyć tego słońca i mieć trochę przestrzeni, więc wychylają się do przodu. I ta, która ma trochę więcej miejsca, no na przykład ta różowo-fioletowa, tak, no tak widać, że jest porządniejszy krzak, chociaż też i rodzaj, w zależności pewnie też od koloru, troszeczkę inne są te krzaczki. No i też warto zwrócić uwagę na to, że pomimo tego, że pąki są tutaj, widzimy, jasno-fioletowe, no to już rozkwitnięty kwiat jest różowy. Ja w ogóle myślałam, że Ty masz, mamo, posadzone dwa różne kolory obok siebie, a to jest jedna sadzonka. No, tak, dwukolorowa jedna sadzonka. I w tym przypadku mamy to samo. Są i różowe kwiaty. To jest hibiskus, tak jak gdyby ma kwiatostany są. Kwiat w kwiecie. Są. Tak, płatki są takie jak gdyby podwójne. Jest prześliczne, ale tu jest coś przecudnego, proszę bardzo. Biało, różowy, fioletowy, lawendowy, nie wiem jak to nazwać. Pokaż, tak. mamuś, do kamery. No. O, zobaczcie, że jest dwukolorowy. Ale drugi kwiatuszek z tego samego krzaczka jest już jest taki, biały. tak? Niesamowite. No. Możemy się razem zgodnie umówić, że kochamy hibiskusy. Tak, kochamy hibiskusy. I właśnie przenosimy się do jeszcze hibiskusa błotnego. Bo też go masz i też go bardzo lubisz. Się. To jest mój nowy nabytek. Pokażę Wam mój nowy nabytek, wspaniały, cudowny. A w ogóle teraz jesteśmy też na rabacie, która prywatnie jest, nie wiem czy moją ulubioną, ale ja mam absolutną słabość tutaj do modrzewia. To jest płaczący modrzew, on jest, wiecie co, w dotyku taki milutki, on jest coraz większy. Trzeba będzie go jeszcze przyciąć w taką parasolkę na dole, prawda? Można się do niego przytulać. Można się do niego przytulać. Albo głaskać. Nawet cudowny jest. Tak, nawet moje dziewczynki, moje wnusie kochane też uwielbiają go głaskać. Dziewczynki tak, rzeczywiście dotykają, no. Cimientka będzie miała drugie kwitnienie już w tym roku, tak, bo była obcięta. A właśnie, nawet wczoraj rozmawiałaś o tym z panią Janeczką, kiedy ścinasz kocimiętkę i ty kocimiętkę też ścinasz do ziemi. Do ziemi, ścięłam po kwitnieniu do ziemi, tak, no i ona teraz od nowa utworzyła piękne swoje listeczki i kwiatuszki. Jak zacznie kwitnąć, to będzie kwitła na pewno do września. Także kiedyś zastosowałam taką technikę, że obcinałam z tyłu,
dawałam część jak gdyby tej karpie kwitnąć z przodu i później cięłam tą z przodu, ale wtedy kwitła następna partia, No ta tak, z tyłu, kwitła tak? ta z tyłu, że miałeś cały czas kwitnącą. Ale w tym roku zrobiłam trochę inaczej. Ale tutaj mam piękny nowy nabytek, po prostu nie mogłam się oprzeć, jak pojechałam na bazarek i zobaczyłam tego hibiskusa błotnego, a takiego jeszcze nie mam, no nie? Wyobrażacie sobie? Zobaczcie. Ależ Biały, piękny talerz. waniliowy z czerwonym środeczkiem. Też ma chyba tutaj, nie wiem ile tych pąków, ale myślę, że ze 20. Piękna sadzoneczka. Normalnie mam takiego pana swojego na bazarku, który ma po prostu piękne te sadzoneczki. Wszystkie się przyjmują od niego. Więc nie mogłam się oprzeć, nie miałam gdzie go posadzić. Na razie tu jest, tak można powiedzieć, na przeczekanie, posadzony. A myślę, że w przyszłym roku zmieni swoje stanowisko, bo no tutaj tak niekoniecznie, ale gdzieś musiałam, żeby z doniczki go wysadzić. Więc w tym roku, będzie, jak to się mówi, w przedszkolu, a w przyszłym roku już przejdzie do szkoły. O. A tutaj mam piękne jeszcze rozplenice. One zaczynają kwitnąć, więc mają też śliczne kłosy, ale takie ładniejsze, które w pełnym słońcu bardziej są jeszcze i które już kwitną, to mam przy wejściu do furtki, a są przepiękne. To zaraz tam pójdziemy, prawda? Bo jeszcze jeden hibiskus. No nawet nie jeden, dwa. A jeszcze dwa hibiskusy, Tak, właśnie. zapraszam, chodźcie. Tylko oczywiście jeden mój błąd, który uprawiam w ogrodzie, to jest sadzenie wszystkiego jedno na drugim, tak? Więc sadzę po prostu za ciasno i gdzie Jadzia zasadziła hibiskusa, myślicie, błotnego? Zasadziła go za magnolią, tak? Więc jak magnolia... Między hortensją a magnolią. Więc jak magnolia urośnie duża, to hibiskusa już nie będzie widać. Ale zobaczcie, no czy to nie jest cudo? No po prostu cudo. Piękny jest. Kolor jest przepiękny, ma 4 łodygi, zobaczcie. Ile tu będzie kwiatów? Chyba ze 40 jest czwarta łodyga, a hibiskus ma chyba ze 3 lata. Dostałam go od Grażynki, a Grażynka dostała wyhodowanego z nasionek od swojej siostry Agnieszki. Więc po prostu... On jest z nasionek wyhodowany? Tak, Wow. tak Grażynka mówiła. Wow. Przekazała mi właśnie to od Agnieszki, więc myślę, że dany z serca, więc dlatego tak wygląda. A na pewno A na tu jest 100%. różowy będzie, tylko on troszeczkę zawsze później kwitnie. A to też jest z nasionka, czy Tak, nie? to też, Też. tak, bo dostałam wtedy 2. No są przepiękne po prostu. Te hibiskusy uwielbiam i mam w planach, żeby było ich troszkę więcej, tak? Tak, bo też oprócz hortensji to mało masz z tatą w ogrodzie kwitnących, Tak. prawda? Postawiłam wszystko, tak można powiedzieć, więcej na hortensję, bo hortensje mimo wszystko zaczynają wcześniej kwitnąć i kwitną do późnej, można powiedzieć, tak jesieni, prawda? Później się troszeczkę przesuszają. Natomiast ja mam wcześniej dużo liliowców. Liliowce kwitną, tak, długo dosyć. No tak, ale nie tak długo, jakbym chciała, więc... No teraz już liliowce wyglądają, jak to wcześniej ujęłaś, makabrycznie. Makabrycznie i dlatego muszę zmienić na przyszłym rok tą rabatę, zrobię inne nasadzenia, jeszcze się zastanowię, ale myślę, że posadzę rozchodniki z trawami i dalej z hortensjami, więc ponowię rabatę, która jest przed domem, ale która ci się sprawdza. Tak, ale tylko dlatego, żeby mieć właśnie większość czasu na picie kawki i chodzenie po ogrodzie, a nie na pielenie na kolanach w grządkach. Dokładnie. Czekaj, mamuś. Gajcia, a czy ty gryziesz zabawkę dziewczynek? Co ty gryziesz? To jest do piaskownicy. Gaja! Oddaj. Nie, Gajeczka. Kochana. Był statek, no i nadal jest, ale już nie cały. A tu winowajca, który jeszcze się oblizuje. Gaja już doprowadzona do porządku. W ogóle tak, wrócimy sobie później w tę część ogrodu, bo tam mamy piękną rabatę z drzewami, ale jeszcze idziemy z przodu zobaczyć chyba te rozplenice. Czy jeszcze chcesz powiedzieć o moich waniliach? O twoich waniliach. O moich waniliach, moje hortensje Vanilia Fresh polecam. Zobaczcie tą łodygę. Zobaczcie, jaka gruba, piękna, jaki kwiat. Prawie, że zobaczcie, Jadzia równa się kwiatowi, no nie? No tak 1,80 m no tak. normalnie, ale są przepiękne, też polecam. No w ogóle kwiaty najpierw są bialutkie, później się właśnie przebarwiają na różowo, tak? Ale jakbyście chcieli mieć hortensje bardzo takie krwiste, bordowe, to mam tam z przodu hortensję Melba. Red Melba jest po prostu też przepiękna. Ona ma kwiaty, kwiatostany takie bordowe, ciemne we wrześniu, są w październiku, no normalnie zachwycają. Miałam Cię, mamo, zapytać, te hortensje jak rosną, to są białe i to, że są różowe, to jest oznaka tego, że przekwitają po prostu już, tak? Znaczy, no jak gdyby weszły w okres dojrzewania i w dorosłość swoją już. W dorosłość, Najpierw no tak. było dojrzewanie białe, a później teraz jest już dorosłość, są różowe, a później
później będą zasuszone, czyli już są staruszki. Na przyszły tak, rok będą krąg obcięte. życia. Tak, oczywiście, że tak. Teraz idziemy sobie szpalerem, który, jak podejrzewam, no za rok właśnie ten cały też szpaler tutaj będziesz zmieniała, tak? Tak, ja mam problem z tym, że troszeczkę mam uporządkowane, bo sadzę tak po prostu, co mi przyjdzie do głowy, to chodzę i sadzę, tak? Trochę taki artystyczny tak, nieład. ale chodźcie za mną, coś Wam pokażę. Jeszcze jedną wspaniałą hortensję. To jest hortensja Polar Bear, a z racji tego jest tak pięknie wygląda, tak myślę, bo ona codziennie prawie jest zasilana kawą, którą rano piję chodząc i później płuczę i w te fusy idą pod tą hortensję. A że mam najbliżej schodków, więc ona zostaje w ten sposób zasilana. Więc myślę, że ta bomba witaminowa dla niej no po prostu była niezwykła i stąd Bo, no tak, no oddała bo kawa, to kwitnienie, tak. kawa zakwasza, ale może nie chodzi o zakwaszanie gleby, tylko o to, że ona po prostu codziennie rano pije z tą kawkę. A no właśnie! To jest kwestia nie wiem. tworzenia więzi. Oczywiście, że tak. Ale jeszcze coś, zobaczcie, jaki mam problem właśnie z sadzeniem roślin, jedna przy drugiej. Chodźcie. Gdyby ktoś wątpił. Chodźcie za mną, chodźcie. W tym roku kupiłam sobie hortensję Anabel. Nie można prawie aż tu wejść, zobaczcie. Jakbyś mało do piwnicy wchodziła. Tak, ile tu jest metr? Może metr, 1,5 metra, jest tak, jedna hortensja. Dosadzona w tym roku hortensja Anabel, trzecia hortensja, której nie widać. Ja nie wiedziałam, że ona tam jest. Jesienią. Wszystkie rośliny, które wymagają przesadzenia, wstążeczki doczepiam i w przyszłym roku będą... Będziesz je oznaczała teraz, będę tak? je oznaczała, dlatego że na wiosnę mogę zapomnieć w ogóle, które faktycznie powinny być przesadzone, bo Tak. jak zaczną Masz rację, tak. wyrastać, to nie będzie wiadomo, więc muszę Ale po prostu bardzo to mądra przesadzać. metoda. Tak, więc, Bardzo mądrze, no. tak. A szkoda mi znowu na zimę ich przesadzać i usuwać, bo ładnie w zimę też wyglądają takie zasuszone, No więc pewnie. zostawiam. Jeden krzew jest około metra szerokości, musi mieć trochę przestrzeni, ona się odwdzięcza, tak? A jak są posadzone bardzo ciasno, no jednak Nie widać po Nie prostu. widać Widać, tego. że jest Tak. tłoczno, ale nie Tak, widać tak, dlaczego. tak. No Więc- i tutaj jeszcze mamy obok ciebie jest perukowiec, który Tak. teraz już niestety nie kwitnie, bo to jest, te takie pióropusze to są jego tak, różowe kwitnienie, kwiaty, tak jakby, jego tak? kwiaty, tak. Ale ja mam dla Was kadry, które teraz Tak. zrobiłam kilka tygodni temu, tak że Wy widzicie, jak on pięknie wyglądał. Ja się, mamo, domagam większej ilości perukowców w Waszym ogrodzie. Ja myślę, że chyba już nie dosadzę. Chociaż jeden może być. A dlaczego nie chcesz limonkowy, perukowców? limonkowy. Dlatego, że po prostu już mam tak dużo drzew i nie mam miejsca i one jednak rosną duże. I spijają jednak wodę od innych roślin, więc też o to troszkę chodzi. tak, jakbym bardziej chciała postawić na byliny, jakieś na krzewy kwitnące, a jeszcze myślę, że z powrotem na hortensję. Aha. Dalej. No, przed chwilą mówiłaś, mamo, o rozplenicy, no i dotarliśmy. Tak, mam trochę rozplenicy, te są dosyć, one już są dosyć, myślę, że z 5 lat pewnie mają, ale zobaczcie, jakie to są mięciutkie pałeczki, te ich kwiatuszki, jakie to po prostu jest słodkie, zobaczcie, no. Bardzo Tylko, że w tym przyjemne. roku jest troszkę sucho i ona też mimo wszystko, że jej nie przeszkadza susza, ale troszeczkę, no, powinna być więcej. Odczuwa mimo tak, wszystko. Tak, powinna być podlewana jednak. Tam na środku ogrodu jest taka rabata, gdzie rosną pod sosną i są wysuszone, nawet nie mają kwitnienia. Czyli więc, sosna więcej wody zabierała. tak, zabrała, więc, a że nie wspomagałam dodatkowo jednak, no to troszkę nie odwdzięczyły się kwitnieniem. Rozumiem. Ta trawa też jest absolutnie piękna. Ona te kłosy ma po prostu niezwykłe. Tą rabatę na przyszły rok zmieniam, dlatego że muszę wysadzić hortensje spod tych klonów, dlatego że widać, że one po prostu w ogóle tu nie sprawdzają się. Jest tu za sucho, za ciasno im jest. Klony są obcinane regularnie, ale jednak zabierają te soki pokarmowe i wodę. I tutaj myślę, że też z trawami posadzę rozchodniki. Zagłuszą, można powiedzieć, nie będzie widać kory, będzie zielono, No tak? tak, taka A pierwsza warstwa. rozchodniki wszędzie sobie radzą, więc myślę, że to będą trawy, rozchodniki, hortensje stąd zabieram. Kocimiętkę też zabieram, dlatego że kocimiętka mimo wszystko mam ten rodzaj, że ona jest dosyć wysoka, taka 70-80 cm i ona jak kwitnie, tym pierwszym kwitnieniem, to ona zagłuszyła całkowicie z tyłu hortensję, nawet te berberysy, po prostu przejęła, można powiedzieć, dowodzenie na rabacie. Dlatego Rozumiem. pozostała tak ścięta później. Tak, za karę. Czyli możesz polecić rozchodniki pod drzewa? Czy Rozchodniki to może być taka zasada trochę? No myślę, że rozchodniki sobie poradzą, tak? Dlatego, że najwyżej nie wyrosną wybujałe, ale będą na pewno
troszkę będą... Nie będą marne, o. Tak, tak, nie będą takie Wiadomo, że jak one, tak jak tutaj w rabacie, którą polecam, tak, no tam jest trochę wilgotniej, te rozchodniki mają w ogóle piękną zieleń, tak? Natomiast tam, gdzie jest bardziej przysuszony, ta zieleń jest troszeczkę taka żółciejsza, no nie? Ale też wyglądają ładnie. I co, tam jeszcze dalej mamy też rozplenice? Tak, rozplenice mamy japońskie. Tu są 3 rozplenice, tak. I te mają piękne kłosy, bo są takie ciemnobrązowe. O, śliczne Tak. są. Tak, tak. A te jeszcze nie, no a te później. Ta jest jaśniejsza. Dopiero ma tutaj jednego kwiatuszka, jeden, a nie, więcej już wychodzi kłosów nawet. O, więcej jest. Wychodzą, no. Nie, no też są przepiękne. To na końcu to buk, prawda? Tak. Czy wiąz, czy grab? To jest buk płaczący. Och, uwielbiam go. Tak. On na wiosnę ma piękny kolor, jak zaczyna rosnąć. On ma po prostu, liście są takiego koloru zielono-bordowego, jest przecudny. Naprawdę jest prześliczny, no. I radzi sobie tam dobrze na tych warunkach? Radzi sobie dobrze, tak. Tak, został przesadzony nawet w tamtym roku i myślałam, że może nie przyjąć się, ale odwdzięczył się, przyjął się. Dobra, idziemy dalej. Po tej rabacie bardzo dobrze widać, że tutaj te drzewa były sadzone obok siebie, jak były małymi drzeweczkami, prawda? Tak, to drzewo chciałam zaznaczyć, że jest po prostu prezentem od moich dzieci. Dostałam go kiedyś na urodziny. Ten grab. To jest grab, tak, właśnie. Tak. No. Czasami mylę grab z wiązem. On Więc te liście sentymentalnie ma tak podchodzę do niego. pikselowe, takie piękne. Teraz małżonek ma co robić. Co roku albo dwa razy w roku na drabinie i cięcie. Tak, nie, no to tam ma teraz taką ciacharkę Tak, dużą. ale czasami to nie pomaga, bo już nie na rosną drabinie. coraz wyższe i trzeba korzystać jeszcze z drabiny. A tam mamy tak, klon, katalpę, grab i znowu klon. Tak. Korona wplata się w koronę, prawda? Tak, widać jak Jadzia zrobiła nasadzenia, że posadziła z myślą, że drzewa może będą rosły. Właśnie, że nie będą rosły. Że będą rosły, tylko takie 2-metrowe i koniec. No niestety, nie sprawdziło No nie, się jak to, im się tak. tu spodobało, to... Katalpa, wiadomo, jest ogromnym drzewem, ogromną ma koronę, ma piękne liście, ale chodźcie do mnie, zobaczcie, jak ona ma piękne owoce. To były znaczy kwiaty, a teraz zrobiły się owoce, a były wcześniej białe kwiatuszki, tak? Zobaczcie, tadam! No czy to nie jest urokliwe też? Zobaczcie. Jak wygląda jak fasola. No nie, tylko oczywiście nie można jeść, ale zobaczcie, śliczne, no nie? Pięknie to wygląda. Czyli po każdym takim, po każdej kwiatostanie zostają właśnie takie owoce. Także piękne. No i katalpa jeszcze ma, jak wypuszcza nowe liście, to są ciemniejsze. Ten jeszcze nie, ale takie malutkie listki są takie bardzo ciemne, prawda? Tak, cienia daje naprawdę mnóstwo, także jest do polecenia. Ona, można powiedzieć, że troszeczkę późno zaczyna to swoje, jak gdyby tą koronę przybiera, tak? Te liście dosyć późno wychodzą, bo tak w połowie czerwca, tak jak w przypadku akurat tego mojego drzewa, no nie? Także w przyszłym roku zmieniam koncepcję na tą rabatę. Będą tu raczej same tylko funkie. Muszę wysadzić stąd trawę, hortensję. Jedną hortensję tylko zostawię tam na boku, dlatego że już jest duża dosyć i szkoda mi jej, że jak ją przesadzę, to się nie przyjmie. Natomiast postaram się właśnie wysadzić te berberysy i tą trawę i też hortensję, bo hortensji tutaj no z racji niemożności dostania wody, no mogłaby być ogromnym, pięknym krzewem, no niestety taka nie jest. Nie ma możliwości. No, nie ma możliwości. Więc myślę, że tutaj odpowiednie będą nawet same tylko funkie. Ale może jeszcze przeplatę je gdzieniegdzie trawami, zobaczę. Trawy na pewno się gdzieś znajdą. I znowu będzie dwupoziomowo. A pójdziemy zobaczyć tego miskanta olbrzymiego? Tak. Idziemy, chodźcie kochani, zobaczymy miskanta mojego olbrzymiego. Ile może mieć? Ze 4 metry chyba wysokości, myślę. No, może mieć. Tak, troszeczkę już przesycha z racji tego, że no, ta pora roku już bez deszczu dosyć długo robi swoje. Ale te pałeczki Klaudusia wykorzystała, zrobiła z tego matę na balkon. Tak. I te pałeczki w ogóle jak na wiosnę się ścina, no to można używać w ogóle jako podpórki do kwiatów, tak?
Robiłyśmy też do pomidorków chyba. Tak, także naprawdę, no tutaj praktyczna roślina. Materiał jest jeszcze do recyklingu z tej rośliny. Zero waste roślina. Tak, no. Wy też z tatą wielu osobom rozdajecie po prostu rośliny z ogrodu. Dzielicie karpy, dzielicie liście, trawy, właściwie no... Tak, dzielimy, to prawda. Wasz ogród ma rodzinę w całym, w całej okolicy. Mojego męża siostra Ewa, jak urządzała właśnie ogród, no to troszeczkę posiliła się u nas roślinami, tak, no i nabrała tej weny chyba twórczej wraz z mężem i inwestują teraz w ogród i starają się też, żeby właśnie pięknie wyglądał. Więc myślę, że to jest zaraźliwe. Ja też co prawda zaraziłam się ogrodem od mojej sąsiadki Grażynki, tak. No nawet zaraziłam, można powiedzieć, tą roślinnością moją szwagierkę Renię, która ma tylko taras w Warszawie, ale może aż taras, dlatego że tak samo... Duży ma. Dużo posadziła sobie roślin w donicach, a trawy, no to po prostu mówi, że uwielbia. Są te, no naprawdę trawy po 3 metry, nawet w donicach w Warszawie, więc polecam do posadzenia. Ale warto wspomnieć, że Madzia, czyli córka Reni, też tam maczała palce w tym tarasie, więc te w ogóle duety mama-córka bardzo często się sprawdzają. Właśnie mają piękną w skrzyni trzmielinę, która była od nas z ogrodu, piękna sadzonka, plecie się na takim płotku, więc tworzy taką zieloną, żółtą ścianę. Nawet i na tarasach można sobie urządzić piękny, wspaniały ogród. Znienacka kolejnym gościem dzisiejszego filmu będzie mój tata, który odpowie na pytania, czy rzeczywiście taki ogród wymaga bardzo dużej ilości pracy i podpowie również Wam, które według niego narzędzia się w takim ogrodzie przydają. Tatuś, no nie ma co ukrywać, że Ty w ogrodzie wykonujesz bardzo dużo prac takich technicznych, inżynieryjnych, takich no najtrudniejszych. No i to by się nie udało bez odpowiedniego sprzętu, także powiedz nam wszystkim tutaj, które sprzęty najbardziej Ci się przydają do ogarnięcia tego prawie 1000-metrowego ogrodu. W pierwszej kolejności są to teleskopowe nożyce do przycinania gałęzi do wysokości 4 metrów. Jest to bardzo fajny sprzęt, pracuje pod różnymi kątami, więc jest bardzo pomocny przy podcinaniu drzewek i krzewów. Też nie ma co ukrywać, że wcześniej zanim je miałeś, to była drabina i sekator, co było niebezpieczne. Była drabina, był sekator, nożyce były i było tak średnio to wygodnie. Do 4 metrów te nożyce są, prawda? Więc możesz sobie spokojnie... do 4 metrów. Tak, no to rzeczywiście możesz obcinać wysoko drzewka. Praktycznie wszystkie drzewka, które mam, mogę dociąć z tego wysięgnika. Udany zakup. Bardzo udany zakup i bardzo potrzebny. Super. I polecam co masz? Przy tak dużym ogrodzie. Tak. Co masz jeszcze? Co mam jeszcze? Do prac na niskich wysokościach są nożyce do przycinania. A pokażesz jakie masz, bo też są różne. Tak, to są pierwsze nożyce, które są bardzo wygodne, ładnie pracują, ostre, do przycinania małych, cienkich krzewów. Jest również sekator, który można sobie rozłożyć do dużo grubszych gałęzi, dosyć grubych, tak do 2 cm nawet, 2,5. I do tych grubszych gałęzi to już trzeba być silnym, także dobrze, że Ty jesteś byłym kulturystą, bo ja już mam trochę problem z takimi grubszymi gałęziami, żeby je obcinać i wtedy jesteś niezbędny Ty. Tak, do trochę mniejszych możemy sobie zmniejszyć tą odległość, wtedy jest dużo wygodniej, natomiast im troszeczkę jest wyżej i są grubsze gałęzie, warto wyciągnąć, wydłużyć ten sekator i wtedy jest wygodniej i ta siła jest jakby no, trochę mniejsza, potrzebna do dużych gałęzi, żeby je przyciąć. I mówiąc już o gałęziach, zakupiłem rębak, który mniej więcej jest do 2,5 średnica gałęzi do 2,5 do 3 cm. Rębak przerabia gałęzie na korę. Można to śmiało podsypać jako pierwszy podkład pod korę, tą taką już ozdobną. No tak, bo też musiałeś to kupić, bo musieliśmy wyciąć z przodu domu 2 takie, to były świerki czy sosny? Dwa potężne świerki
gdzie już groziły przy dużych wiatrach, groziły zawaleniem, Tak. przewróceniem się na dom, na ogrodzenie, na ulicę, Tak, także tak. każdy kierunek był wtedy niebezpieczny. Pozbyliśmy się Zostało to niestety. wycięte, natomiast pełno Tak. gałęzi, ten rębak, wszystkie gałęzie z tych dwóch potężnych, około 15-16 metrowych świerków, ten rębak sobie poradził. I Idealnie. Bardzo przydatna rzecz na tak dużej działce jest oczywiście kosiarka spalinowa. Dosyć silną kupiłem tą kosiarkę, bo ponad silnik 223 cm3, więc dosyć mocna jest i bardzo dobrze sobie radzi, ale też i bez niej ani rusz. Ma Polecam. specjalny chwytak na szklankę wody. Tak, taki są na napoje, można sobie dowolnie dobrać, które. Polecam kosiarkę spalinową, dlatego że bardzo łatwo jest kosić w zaułkach, w miejscach, gdzie jest niedostępne są dokładnie i z samym przewodem elektrycznym, no niestety raz, że potrzebny jest przedłużacz, a dwa, że można, że tak powiem, niechcący przyciąć taki przewód. Jest akurat dobra w miejscach takich jak tutaj, gdzie jest pełno różnych rabatek, miejsc takich średnio dostępnych, więc kosiarka tutaj śmiało taka spalinowa sobie radzi, a w miejscach już całkowicie takich przy ogrodzeniu czy przy miejscach bardzo trudno dostępnych, wtedy używam podkaszarki, czyli coś takiego z możliwością regulacji wysokości i cięcia na żyłkę. Jest to bardzo fajna i przydatna rzecz. No i jest jeszcze oczywiście Twoja piła spalinowa, tak? Tylko że jej chyba rzadziej używasz, co nie? A piłę spalinową też zakupiłem ze względu na jakieś przycinki, które muszą być, drzewo jak choruje, więc trzeba podjąć je na kawałki, czy nawet całe ściąć. Bardzo rzadko tej piły używam. Ale jest w razie czego. Ale jest i czeka do użytku. Zabezpieczona, zakonserwowana, Tak. czeka do użycia. To są te nożyce teleskopowe i możesz tato pokazać mniej więcej, jak one działają? Jest to łączone z dwóch części, żeby łatwiej to było tak powiem składować w garażu. Natomiast po podłączeniu na już około 2 metrów wysokości jest przycisk, który można sobie podnieść maksymalnie, tu już jest maksimum. No to mogą być 4 metry. Kąty cięcia, który mi pasuje. No dobra, to działamy. Oho. Drzewko było niedawno przycinane, więc jest bardziej tutaj jako wersja pokazowa. A to jest tato ciężkie? Jak tak trzymasz w górze? Chyba trochę takie nieprzyjemne, co? To ma swoją wadę, delikatnie jest to troszeczkę ciężkie, ale jest dodatkowy pas, który można sobie założyć na ramię i wtedy jest to już super. Dużo wygodniej, jest ręka odciążona. Korzystam, aczkolwiek można ciąć i bez. No tak. Tato, no jak widzimy po ilości sprzętu i po tym, jak super ogród wygląda, widać, że tutaj włożyłeś razem z mamą bardzo dużo pracy, ale jak ty byś to ocenił? Czy w twojej ocenie taki ogród wymaga dużej ilości pracy, czy to jest przyjemne hobby, zajmuje godzinę w weekend? Na pewno nie jest to godzinę w weekend, a jest to jedno i drugie, co powiedziałeś. Jest to jako hobby i bardzo przyjemne, ale też czy ciężkie, może nie aż ciężkie, ale wymagające takiej dużej chęci pracy w ogrodzie, bo przekoszenie 800 metrów działki samą kosiarką to się schodzi około 2,5 do 3 godzin, żeby to wszystko ładnie wykosić, dokładnie. Zresztą ja lubię tak robić, później pod kaszarką, ale sama praca w ogrodzie daje mi bardzo dużą satysfakcję. Przyjemnie jest po takim ciężkim takim dniu pracy w ogrodzie, przycinaniu, pielęgnowaniu, docinaniu. Bardzo przyjemnie jest później usiąść sobie przy grillu lub nawet bez, ale i popatrzeć na to wszystko, jak to ślicznie wygląda, a później wiadomo, jak to rośnie, działkę trzeba podlewać, dużo czasu trzeba spędzać na podlewaniu, bo to jest bardzo wymagający ogród, jest dużo właśnie, najwięcej jest hortensji, które potrzebują tej wody. Ale ogólnie praca na działce jest na pewno nie dla kanapowców. To jest dla ludzi, którzy
lubią pracę na działce. Lub taką pracę fizyczną i taką zmienną, bo czasem musisz kosić, przycinać, tu coś zanieść, przynieść, no cały czas coś innego tak jakby. Zawsze coś innego. Przy okazji mamy jeszcze taki mini ogródek, gdzie mamy zasiane maliny, pomidorki jakieś, tam też trzeba podejść, tam też trzeba troszeczkę to opielić, czy tam wyrzucić chwasty, żeby to chciało właśnie rosnąć, czy podeprzeć patyczkami. Także praca jest taka bardzo na spokojnie, bez ciśnienia, naprawdę nie trzeba tu takich rzeczy strasznych dźwigać. Kosiarka samojezdna jest, więc po prostu tylko nacisnąć, ona sama jedzie, więc tutaj nie ma jakichś takich bardzo siłowych prac. Natomiast jest to taka dłubaninka. Tu przyciąć, tam zaciąć, tu podkopać lub przekopać, bo ten kwiatuszek już tu nie może być, bo nie pasuje, więc musimy go przekopać. Ale nie jest to ciężkie, natomiast dużo czasu to zajmuje. Zwłaszcza jak gdzieś wyjadę na kilka dni, mnie nie ma i ten ogród później właśnie trzeba przekosić. No tak. Upał jest, więc w ten upał tak nie można pracować na słońcu, przynajmniej tak. Nie powinno się tak pracować, więc po południu trochę jest lżej, więc taka praca nawet na działce do 21, spokojnie sobie po 21 schodzę na taras i tak się rozglądam, jak to fajnie wszystko wyszło. No właśnie. Albo co jeszcze do poprawienia jest, bo nie wszystko tak się idealnie da radę zrobić, ale no... Ale polecasz, jest tata? to, bardzo polecam, bo praca na działce jest bardzo fajna, że nie ma tego betonu, jest tu się rośnie, tu kwiatuszek, tu trawka, ptaszki przylatują, ślimaki zresztą też, tylko że one nie przylatują, przychodzą, dużo ich jest, zwłaszcza po deszczu, ale to nie jest jakiś problem, to jest jakiś urok działki, tak to właśnie wygląda. Polecam, bardzo polecam osobom, które są niedecydowane, zawsze trzeba mieć troszeczkę działeczki, chociaż 200 metrów, takie minimum, żeby sobie coś posadzić, coś przekopać, jakaś trawka, gdzieś się kwiatuszek, położyć, drzewko, cokolwiek, ale żeby coś było. Super, dziękuję Ci, tatoś. Proszę bardzo. A pozdrowisz naszych widzów? Tak, pozdrawiam wszystkich widzów, pozdrawiam tych, co oglądają program i tych dopiero, co będą oglądać programu Klaudia w liściach. Dziękuję bardzo. Kochani, i to by było na tyle. Tutaj właśnie kończymy nasz odcinek. Mam nadzieję, że udział mojego taty i mojej mamy Wam się spodobał, że to było miłe urozmaicenie. Jeszcze słów kilka do Was ma moja mama. Bardzo dziękuję za oglądanie ze mną naszego ogrodu i oczywiście za rok zapraszam wszystkich widzów do ponownego obejrzenia. Będzie ogród po nowej aranżacji, dlatego że są nowe pomysły na przyszły rok. Czyli będzie aktualizacja, czyli jak zazwyczaj mama coś zaplanuje i tata będzie musiał to wszystko wykonać. Także zgadza się. Większości standardowo. Prac. Tak. Takich cięższych. Kochani, jeszcze raz dziękuję. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, czy taki odcinek Wam się podobał i dajcie znać w komentarzu, czy też macie ogród, a jak nie, to czy taki ogród chcielibyście mieć. Trzymajcie się ciepło, widzimy się już niedługo w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału i o polubieniu tego filmu. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa! Do zobaczenia. Pa.